Cześć, ja jestem Karol, a znajdujemy się dzisiaj w warsztacie Centrum Strzeleckiego Jammas, żebym mógł Wam zaprezentować stare, nowe pistolety marki EV. Oczywiście mówię tu o modelu Masada, czyli pistolecie bojowym uzbrojenia IDF, niesłynnego. Aczkolwiek pistolety, które tutaj mamy, są to klamki, które przyjechały do nas ze Stanów, z Pensylwanii, z amerykańskiego oddziału EV. Jak pewnie wiecie, są to pistolety modułowe, co znaczy, że cały szkielet pistoletu, cała polimerowa, nazwijmy to rama, nie stanowi istotnej części broni. Jest ona traktowana formalnie jako chwyt, dzięki czemu można bardzo łatwo oddzielić tutaj właściwą obudowę mechanizmu spustowego od pistoletu. W tym celu wystarczy zostawić zamek w tylnym położeniu, odblokować dźwigienkę zwalniającą, zrzucić zamek, nacisnąć spust i ściągnąć całą górę. I tutaj pojawia się właśnie cała modułowość, którą pewnie już znacie z Sig Sauera 320. Podobnie jak we wspomnianym, wyciągamy naszą dźwigienkę, podnosimy za język spustowy i mamy odłączony cały mechanizm spustowy od szkieletu broni, formalnie chwytu. Jak widzicie, Masada przyjechała nam w różnych wariantach. Poza pokazaną przed chwilą wersją standardową, przyjechała również Masada Tactical. Jest to model, który dodatkowo otrzymał podwyższone przyrządy celownicze oraz gwint na lufie. Oczywiście jedno i drugie jest przewidziane tutaj pod tłumik. Poza dużą Masadą przyjechały też wersje Slim. Aczkolwiek w odróżnieniu od poprzednich dostaw, tutaj mamy spore różnice, ponieważ mamy tutaj wersję Slim Elite, która jak widzicie już ma mocno przeprojektowany chwyt, który dodatkowo, podobnie jak w jej starszym bracie, pozwala na zmianę grzbietu, co nie było dostępne we wcześniejszych wersjach. No ale najważniejsze, na co wszyscy bardzo czekaliśmy, mamy tutaj szynę montażową, po to, żebyśmy mogli zainstalować sobie latarkę, bądź latarkę z jakimś laserem, chociaż raczej to pierwsze. Oczywiście tak jak wcześniejsze Slimy, jest ona Optic Ready, możemy sobie tutaj zainstalować mały kolimatorek i również jest ona modułowa. Żeby wyciągnąć tak naprawdę cały mechanizm spustowy ze szkieletu, tutaj trzeba zrobić troszeczkę więcej niż w jej starszym bracie, a wystarczy po prostu wyciągnąć dwa piny, które trzymają nam cały mechanizm spustowy. Ale najpierw musimy wyciągnąć pin blokujący. To jest pin blokujący i tutaj widzicie właśnie wspomnianą obudowę mechanizmu spustowego, której nie będziemy teraz wyciągali. Nie mamy tu aktualnie narzędzi, które będą potrzebne. To w następnych filmach. W każdym razie, jeżeli chodzi o dalsze porównania nowej Masady do jej poprzedniczki, musimy nadmienić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jak widzicie, ten chwyt się różni troszkę bardziej, ponieważ zostało już tutaj wprowadzone fabryczne lejkowanie i bardzo fajne, bardzo głębokie podcięcie pod kabłonkiem, dzięki czemu nawet takie łapsko jak moje bardzo fajnie odnajduje się na tym chwycie. Nie jest on w pełni do końca mojej dłoni, ale mam pełną kontrolę nad pistoletem i bez problemu jestem w stanie opanować odrzut oraz podrzut w tej jednostce. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.